Początek lutego 2018 rok. Tym samym zakończyłem wstępne testy sondy polskiego producenta tej 13-calówki Masa. Jest to sonda pancerna. Dlaczego mówię pancerna? No dlatego, że ta sonda jest to ciężka sonda wzmocniona. Ona się charakteryzuje tym, że ona nie ma tak mocnych odkształceń, jak ma to miejsce przy wszystkich lekkich sondach. Nie ma tego odkształcenia krańcowego. Kiedyś o tym opowiem, jeżeli chodzi o takie ciekawostki z wykrywaczami. Po prostu rynek na świecie tak się zrobiło z sondami do wykrywaczy, że ludzie mieli presję na wykrywacze z lekkimi sondami. Niestety lekkie sondy nie są na tyle wytrzymałe i stabilne. Posiadają takie odkształcenia, które niestety, których ja trochę nie akceptuję, bo ja potrzebuję stabilność pracy w różnych warunkach, w krzakach. I ta sonda polskiego producenta to zapewnia. Sprawdziłem to, nie ma takich odkształceń, nie słychać tych odkształceń, które właśnie słychać w miękkich sondach na różnych wykrywaczach. Dodatkowo, jak się przyjrzycie, charakterystyczną rzeczą tej sondy jest to, że jest szara. Nie jest czarna. Rynek też właśnie wymógł na tym, że jakoś tak estetycznie wyglądają czarne sondy, ale dla wszystkich ludzi używających wykrywaczy już od wielu lat, jak każdy wie, przy wykrywaczach, zwłaszcza pełnostatycznych, kiedyś producenci stosowali sondy białe i takie właśnie też być powinny, no bo biała sonda znowu się nie nagrzewa na wysokich temperaturach, na wielkim słońcu, nie daje takiego dryftu temperaturowego, który jest bardzo odczuwalny na satach zerowych. Tutaj producent bardzo fajnie przemyślał temat, wiedząc, że produkuje sondę do wykrywacza wielotrybowego, do wykrywacza, który będzie używany również w wielkim słońcu. Ma możliwość ustawienia na sat 0 pełnej statyki, więc jasny kolor sondy zapewne bardzo pomoże w uniknięciu tego dryftu, tego zjawiska. No jest luty, ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jak bardzo ten dryft się zminimalizuje, czy w ogóle wystąpi. Poczekamy do wiosny na duże słońce. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że mam w wielotrybowym wykrywaczu sondę jasną, w cudzysłowie białą, czego bardzo, bardzo szukałem. Także jeżeli chodzi o tą rzecz. No i teraz na pewno Was zainteresuje temat zasięgów, stabilności. No to tak, ta sonda jest stabilną sondą. Praca w detektora, może zaprezentuję w jakichś tam ustawieniach. Sprawdzimy, co my tu możemy ustawić. No, czułość 90. No dość wysoko sygnał wiodący, żeby było słychać coś tutaj z głośniczka. Tą sygnał dałem na 500, wzmocnienie statyki jest 30, jakaś chyba tam. O, SAT na 0. Audio na 60, dobra, niech jest. Przy sacie na 0 słychać płynność sygnału. Ten sygnał nie odjeżdża ani w górę, ani w dół. Sonda się nie rozjeżdża. Zasięg naprawdę jest imponujący. Jest wszystko fajnie. Dość ważna rzecz. Pamiętajcie, że używając sond do wykrywaczy już takiej wielkości, zwłaszcza w wykrywaczach wielotrybowych, statycznych, musimy zwracać uwagę na zasięg takich sond. A o co chodzi? Używanie butów. No jeżeli używamy butów z jakimikolwiek elementami metalowymi, no już jest problem, że te sondy niestety już chwytają te buty, już słyszymy je w słuchawkach. To jest... Zobaczcie, jak na obrączkę. Nie wiem, czy słychać. Te falowanie dźwięku spowodowane już takim krańcowym sygnałem nie jest problemem na tych odległościach. To naprawdę są duże zasięgi, jeżeli chodzi o pole takiej sondy, i używanie butów z jakimiś klamerkami metalowymi jest uciążliwe. Próbowałem to na ekstremalnie czystym terenie, takie szybkie marsze, dlatego używam takich jakichś tam butów, które są w 100% wykonane z plastiku i jakichś tam skórek, nie ma tam nic w nich metalowego, albo w cudzysłowie w gumowicach polecam chodzić, jeżeli szukamy naprawdę mikroprzedmiotów bardzo głęboko albo bardzo dużych obiektów i potrzebujemy bardzo dużej stabilności. Musimy zwracać na to uwagę, że przy tego typu
już w dużych sondach to zjawisko zakłócenia butami występuje. Na pewno zapytacie też i interesuje Was temat ceny takiej sondy. Z tego co już wiem, cena będzie oscylowała w granicach 690 zł. Myślę, że ta sonda już się jakoś na dniach powinna pojawiać lub no nie wiem, no myślę, że na stronie producenta się coś w tym temacie pojawi. To tyle. O zasięgach mówić nie będę, bo to jest masa zupełnie innej roboty, porównywania, także to wszystko w innym filmie. Na razie chciałem tylko powiedzieć, że sonda przeszła przez moje ręce, przekatowałem ją trochę. Przy okazji pewno ktoś tu zauważył, że jest taka nietypowa przedłużka założona do altera, prosta. Jest to taki prototypowy wzór przedłużki, którą testuję. Altera na prostej sztycy, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje. Jak taki wykrywacz jest wyważony z dużą sondą, na ile sobie mogę przy machaniu pozwolić. Bardzo fajne rozwiązanie, o nim osobno za niedługo opowiem w innym filmiku. Na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony i będę teraz bardziej mocno katował tą sondę Masa polskiego producenta 13-calową. Pozdrawiam.